Czekamy na razie, jak zabrzmią dzisiaj organy. Liczymy na naszego organistę. Bardzo cieszymy się na spotkanie z papieżem. Ja miałem w ogóle wczoraj urodziny, więc to będzie taki mój prezent urodzinowy. Bardzo się cieszę, że tu jestem i tak przyznam się, że ja zawsze lubię przyjeżdżać do Rzymu, ale dopiero podczas właśnie tej celebracji tak poczułem, że no to jest naprawdę wielka rzecz i wielka sprawa, że tutaj jesteśmy no i że to nie jest przypadek, że jakoś Pan Bóg tak kieruje losami, że no, zaprowadził nas też tutaj. No i to więc taka wdzięczność Panu Bogu, ale też ludziom, z którymi miałem okazję właśnie współpracować, którzy śpiewali, którzy no absolutne takie spięcie i też takie poczucie jakby takiego obowiązku i świadomość, w czym bierzemy udział. To było bardzo piękne i to było widać na twarzach, słychać w głosach, także piękna liturgia. No, wrażenia były powszechno-lokalne. Z jednej strony powszechność, bo widziałem wielu prowincjałów właściwie z całego świata i to nadawało taki wymiar powszechności. Msza była po łacinie, msza po włosku, śpiewy po łacinie. Natomiast fakt, że słyszałem pana Henryka przy organach i znane melodie z Krakowa, z Polski, no dawało taki polski połysk na tym powszechnym zebraniu. Myślę, że to nie jest czas na podsumowania, tylko na początek. Jubileusz nie służył temu, żeby coś kończyć, tylko żeby na chwilę się zatrzymać, docenić tradycję, docenić tożsamość, którą otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń, ale nie po to, by je celebrować, tylko by ich używać. Czyli by iść z tym, co szły wszystkie pokolenia, ze Słowem Bożym i je głosić. Czyli nie zatrzymywać, ale ruszać do przodu. Jubileusz niczym się nie kończy. Jubileusz jest zachętą na następne 800 lat. Więc to, cośmy starali się robić idąc za wezwaniem świętego Dominika, staramy się robić dalej. Natomiast jubileusz jest jakimś przypomnieniem sobie tego, że mamy głosić Ewangelię i mamy głosić Ewangelię w miejscach trudnych. Więc musimy rozeznawać, gdzie są opory wobec wiary, gdzie ludzie, na poziomie i psychiki, kultury, jakichś nieświadomych założeń, sposobów myślenia są opory wobec wiary, które powodują, że człowiek nie wzrasta w relacji z Panem Bogiem. I to musimy umieć to rozpoznać i odplątać, sięgając do wielkiej tradycji, do naszych wielkich mistrzów, przede wszystkim do świętego Tomasza z Akwinu, do jego nauki i potem mamy to głosić. Ja myślę, że jest możliwe mówić, że zakon już jest staruszek,
ale jest też możliwe oglądać, że jest tu dużo młodych Dominikanów i Dominikánek. I v tom sensu jestem optymistycznym, no i myślę, jak długo będzie, to zna tylko Pan Bóg. Ale dla nas, ja myślę, że to, co jest wezwanie do pracy i do studiów, to na pewno jest charyzma założyciela, ale druga rzecz to jest też nowy okrąg, nowy kręg możliwości, dlatego że jest możliwe też zrobić kazanie nie tylko na kazatelnicy, ale też w mediach, ale to, co jest poważne, ja myślę, na pewno w Europie to jest bardzo poważna sytuacja studiów filozoficznych i teologicznych, a bez tych studiów nie jest możliwy dialog. Father, what was the most important for you in this year? Of course, it was a long year because during the Jubilee year I was consecrated bishop. This is not the most important thing, but I was ordained the day of the confirmation of the order last year, December 22nd, 2016. So I spent this whole year celebrating my new ministry while celebrating the Jubilee of the Order. So for me it's a great gift to be here in the Congress and today in this celebration and the other day in Santa Sabina. But do not forget that this year 2017, the day of August 15, we will celebrate 800 years when Dominic spread the brothers. It's the really day of the confirmation of the order. Not a document, which is very important, but when he said, go. And this is why the provinces were founded. Father, our province is the biggest in the world. We have 450 brothers. And what would you like to say to them? 450 brothers, that too much in one province. Go ahead the boundaries, beyond the boundaries of the province, as you are doing, of course. I'm not saying that you are not doing. Well, we need more. We need more because with Polish people we refresh the content of the faith with a big heart, like Saint John Paul II. Faith, intelligence of faith, and big heart, and an apostle running around the world. Szczęść Boże, także wieków wieków amen. Chrystusa Pana naszego, wieków wieków amen. Ciało Chrystusa, pokój z Tobą. All liturgical words.